Witam na kanale Manowol. Z tej strony Wilku, a to 12 odcinek Packworld, w którym w szranki stają 2 lub 3 boostery z różnych edycji lub dodatków od momentu wydania 8 edycji. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam tu. Dziś cofniemy się do bloku Kamigawa, który szczerze mówiąc nie spotkał się z ciepłym powitaniem. Champions of Kamigawa został wydany 1 października 2004 roku, otwierając blok bazujący na feudalnej Japonii i jej mitach i legendach. Właśnie, legendach. W całym bloku każda rzadka kreatura jest legendą, co z jednej strony może podobać się graczom EDH, ale niespecjalnie przypadło do gustu graczom Constructed i to pomimo zmiany tzw. Legend Rule. Dotychczas, jeśli na polu znajdował się jakiś legendarny permanent, to żaden z graczy nie mógł zagrać kolejnego z tą samą nazwą. Od Champions of Kamigawa do Magic 2014 można je było zagrywać, jednak jeśli na polu znalazłyby się 2 lub więcej z tą samą nazwą, wszystkie spadały do grobu. Ten dodatek wprowadził też nowe mechaniki, takie jak Arcane, czyli podtyp czarów, który sam z siebie niczego nie wnosił, ale umożliwiał wykorzystanie czarów z mechaniką Splice onto Arcane, która pozwalała na dodanie efektu do pierwotnie rzuconego czaru z mechaniką Arcane. Soul Shift, która umożliwiała wrócenie z grobu kreatury od Spirit i sumarycznym koszcie nie przekraczającym określonej wartości, jeśli dana kreatura spadała do grobu. Bushido, która dawała kreaturze dodatkowy bonus do ataku i obrony, jeśli ta blokowała lub została zablokowana. Karty typu Flip, które można było obrócić po spełnieniu określonego warunku tak, aby stawał się nową kartą, ale tym samym obiektem. Kart z Champions of Kamigawa wartych uwagi jest całkiem sporo, dlatego wybaczcie, jeśli jakieś pominę. Gifts Ungiven, które wraca powoli na modernowe salony. Kokusho the Evening Star, czyli mroczna gwiazda w EDH. Kikijiki Mirror Breaker, no cóż, Splinter Twin na patyku. Sensei's Divining Top pojawia się wszędzie, gdzie jest dozwolony, począwszy od Legacy Miracles na EDH skończywszy. Azusa Lost But Seeking gości głównie w EDH. Through the Bridge, karta, która stworzyła swój własny modernowy archetyp, choć gości także w Legacy. Drugim dodatkiem był wydany 4 lutego 2005 roku Betrayers of Kamigawa. Oczywiście nadal pozostajemy w japońskim klimacie, więc tu nie będę się rozwodził. Dodatek Betrayers of Kamigawa wprowadził 2 nowe mechaniki. Ninjitsu, które pozwalały na cofnięcie na rękę atakującej i niezablokowanej kreatury i zastąpienie jej inną z ręki. Offering, które umożliwiało zagranie kreatury jak instant poprzez poświęcenie innej kreatury konkretnego typu i obniżenie karty nowo zagrywanej o koszt tej poświęconej. Jako że był to mały dodatek, to ich kart wartych uwagi jest mniej. Nourishing Shoal, czyli Modern Reanimator i Grit Shoal Brand. Umezawa z Jite, potężny equipment, który gości w Legacy i EDH. Oraz Glorious Vengeance, Modern Reanimator. Ostatni z bloku był wydany 3 czerwca 2005 roku Saviors of Kamigawa. Kontynuując japoński klimat, wprowadzono tu takie mechaniki jak Sweep, która umożliwiała cofnięcie na rękę dowolnej ilości landów określonego typu, by zmienić siłę czarów. Channel, która umożliwiała wykorzystanie zdolności kreatury, którą posiadaliśmy na ręku. Oraz bardzo nietypową Epic, czyli zdolność, która zabraniała nam rzucenia czarów w dalszej grze, w zamian oferując nam kopię danego czaru w każdym upkeepie. Saviors of Kamigawa nie dostarczył wartościowych kart, ale dał kilka kart wartych uwagi. Kataki War's Wage, sideboard przeciw artefaktom. Piffing Needle, po prostu wyłącza aktywowalne zdolności. Oboro Polace in the Clouds, które gości w Merfolkach. Patrząc z perspektywy czasu, blok Kamigawa był bardzo ciekawy, ale najwyraźniej pojawił się w nieodpowiednim momencie, gdyż gracze mieli do niego raczej negatywne nastawienie. Tymczasem przejdźmy do ostatecznego starcia. Serpent Skin, Split Tail Miko, Inner Calm, Outer Strength. Zelenos Ogre, Frost Ogre, Raving Oni Slave. 3 Ogre Warriorów.
Kitsune Diviner, Mistblade Shinobi, Tori Watchword. Akki Avalanchers, Harbinger of Spring, Shinen of Furious Fire. Thoughtbind, Psychic Spear, Moonbow Illusionist. Battlemat Ronin, Heart of Light, Shinen of Life's Roar. Peer Through Depths, Aki Blizzard Herder, Dreamcatcher. Dripping Tongue Zubera, Veil of Secrecy, Matsu Tribe Build Stalker. Yamabushi's Flame, Vital Surge, Kuro's Taken. Saratami Mirror Guard, Bile Urchin, Flow Through Reito. O, mamy foila. O. Feral Deceiver, Waxmane Baku, Ronin Cavekeeper. Nagao Bound by Honor, Body of Yukai, Overwhelming Intellect. Fountain of Cleansing Fire, Shuriken, Kami of Tender Garden. Cut the Tethers, Mark of the Oni, Measure the Wickedness. Kiku Knight's Flower, Blazing Shoal, Meixin the Mind Sage. Szkoda, że Blazing Shoal jest zbanowany przez to, jak działa w infekcie. Kiku. Dzisiejsze starcie wygrywa Champions of Kamigawa. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, w tym bloku pojawiają się dosyć długie nazwy kart. I tak się składa, że w Champions of Kamigawa pojawia się legalna turniejowo karta o najdłuższej nazwie wśród kart MTG, czyli Okina Temple to the Grandfathers. Ale uwzględniając unsety, to najdłuższą nazwę posiada Our market research shows that players like really long card names, so we made this card to have absolutely longest card name ever, Elemental. To tyle na dziś. Trzymajcie się i pamiętajcie o swoich triggerach.